Siema głodomory, dzisiaj poszaleję trochę z ziemniakami, boczkiem i serem, czyli składnikami, które kocha każdy z nas. A wyobraźcie sobie, jakby takie wrzucić do jednego gara. To by była niezła bomba smakowa. Zacznę od przygotowania krokietów, które będą właśnie z boczku i ziemniaków. 4 ugotowane w mundurkach ziemniaki obieram i wrzucam do blendera. Dorzucam 3 ząbki czosnku. Dorzucę też sporej ilości świeżego tymianku. Uwielbiam jego zapach i smak, a w połączeniu z ziemniakami robi robotę. Czas na ten piękny kawałek boczku wędzonego. Odetnę około 10 deko i pozbawię boczek twardej skóry, którą ciężko będzie zmiksować. Teraz pokroję go na trochę mniejsze kawałki, no i dorzucę do ziemniaków oraz ziół. Jeszcze spora ilość tartej mozzarelli. Dokładnie to około szklanki. Całość muszę teraz zblendować na jednolitą masę. Masę na krokiety mam już gotową, czas zająć się panierką. Do moździerza wrzucam teraz 2 garści płatków kukurydzianych. Dodaję też łyżeczkę japońskiego pieprzu. Całość teraz ucieram. Finalnie tak powinny wyglądać utarte płatki śniadaniowe. Czyli przypominać troszeczkę piasek. Do panierki potrzebuję jeszcze 2 jajka. Oraz około pół szklanki mąki pszennej. Mogę przystąpić do formowania i smażenia krokietów. Najpierw łyżki zamaczam w oleju, aby łatwo było uformować krokieta właśnie z tej masy, którą wcześniej przygotowałem z ziemniaków i boczku. Teraz obtaczam ją w mące. Jajko, a na samym końcu płatki. Ostatni krokiet gotowy, mogę zacząć smażyć. Krokiety smażę zanurzone do połowy w oleju. Dzięki temu się równomiernie usmażą, będą chrupiące i idealnie złote. Po czym poznać, że krokiet jest już gotowy? Otóż oprócz tego, że jest przepięknie przyrumieniony, to jest bardzo miękki. A to dlatego, że ten ser w środku, który był właśnie w farszu, się rozpuścił. Więc ściągam je, żeby się nie spaliły. Są bardzo ciepłe, ale muszę wam pokazać, jak w środku wyglądają. Odkładam je na chwilę na bok i przygotuję do nich jeszcze przepyszny sos. Na patelni rozgrzewam 3 łyżki masła. Dodaję mąkę, około pół szklanki. Dolewam około szklanki mleka i czekam, aż sos zgęstnieje. I teraz do tak gęstego beszamelu dolewam piwo pszeniczne, też szklankę. To piwo pszeniczne da naprawdę niezły aromat, szczególnie w połączeniu z serem. I co jest bardzo ważne, przygotowując ten sos, cały czas trzeba pracować ręką i go mieszać. Dodaję teraz łyżkę czerwonej, słodkiej papryki. Do tego około łyżki soli i dla koloru szczyptę kurkumy. Jeszcze łyżka bardzo ostrej musztardy Dijon oraz ser starty mozzarella. Mozzarelli na tą ilość płynu daje około 20 deko, czyli właściwie cały talerz startego sera. Ser już się dokładnie rozpuścił, ale się ciągnie, jak to niesamowicie wygląda. Za chwilę zamoczę w tym krokieta. Ale to wygląda. Pyszny ziemniaczano-boczkowy krokiet maczany w serowo-piwnym sosie. Ale to jest dobre.